Ty! Radioaktywne. Ponieważ miejsce jest przypałowe, musimy rzucić tutaj monetą. I teraz pytanie, orzeł czy reszka? Ale wygrany czy przegrany? Ten, kto wygrywa, ten zostaje, tak? Dobra. Tylko, że to jest lej. Dobra, to ja jedynkę wybieram. Dobra, to ja wybieram od niego apostoła. Jest apostoł, tak? No jest. A dlatego dzisiaj to robimy, ponieważ i tak będziemy tam we trójkę. Pewnie Witam serdecznie tego pana, no jeden z bardziej znanych podróżników polskiego YouTube'a. I vice versa, bo jakby nie było, prawie zajmujemy się podobnymi rzeczami, bo wy podróżujecie może w innym celu, ale również podróżujecie po świecie i kraju. Łączy nas podróż, więc też jesteśmy tyle samo na YouTubie, więc delikatnie mówiąc. Dekadę. Dobra, widzimy się po drugiej stronie, bo rzeczywiście wejście jest przypałowe. Udało mi się wejść. Miejsce jest mega przypałowe, więc musimy uważać. Napisane niby, że wszędzie tu są kamery, wiecie? Ale czy są? Tego nie wiem. Czekam na nich. No i zaczynamy tą eksplorację. Ciekawą, ale na mega przypale, więc mam nadzieję, że policja nie podjedzie. Piąteczka. I chodź tutaj. Tutaj stań. Mamy to. Chodź szybko, żeby tam się nie widzieli. No jak? Cyk. Instytut Weterynarii i szukamy takich świniaków formalnie, więc mam nadzieję, że znajdziemy. Słuchaj, żeby było szybciej, ty idź z fazą do piwnic. Tam jest dużo ciekawszej, masz lampę, a ja w sumie też mam lampę, a ja pójdę na górę. W razie co, ja zostaję w aucie, mam ze sobą radio, będę tutaj informował chłopaków. Tak, tutaj jest ten przypał, więc już wam mówię, tutaj trzeba... Przesuń się. Tutaj w dół są też schody. Nie, dalej, jeszcze tyle szybciutko. Tutaj jeszcze spoko, bo tutaj leży... Tutaj, Łukasz, idziesz z fazą na dół. Z fartem. I uważajcie na czujki, na kamery ciągle. Czy może być jakaś ukryta? Powiem wam, że się zajebiście jaram, przepraszam za to słowo, ale naprawdę, jak wczoraj nagrywaliśmy taką willę milionera, gdzie też było od cholery tych kamer, to miejsce właśnie jest już bardzo przypałowo. Dlatego też zostawiliśmy Kubę, aby po prostu był takim naszą czujką. Zobaczcie, aula tu jest. Ale się jaram tym miejscem. To właśnie jest to. Dobra, jest jakaś winda. O stary! Ja się nie dziwię, że tego pilnują. Niby. Bo to jak w 20 zamknęli, no to wiesz, to jest do odpalenia w każdym momencie, nie? W 2020? Tak, nawet ten kto... niedawno temu. Bo w ogóle jak szukaliśmy wejścia, to podjechał nas chłop z firmy obok. No generalnie w grzecznych słowach kazał nam odjechać, ale no mówi, że to 20 jest zamknięty, nie? Słoweńska Narodna Stała. Tak, to nie tylko u nas wybory, nie? A jaki to rok? Nie wiem, ale wygląda jak z dawnych czasów. Nie, to na pewno, ale bez daty żadnej. Ty! Radioaktywne. Zobacz, Instytut for Research Radioizotopów, to jest radioaktywne wszystko. Popatrz, do środka. Praga, Czechosłowacja i to są radioizotopy ze szpitali. I w sumie nie wiem, czy to jest mądre, żebyśmy tu stali. Możemy odejść. Ty, ale w ogóle, jak to jest w ogóle walnięte, niech się tym nie przejmuje, nie? Myślę, że chciałem powiedzieć, że w Polsce by to było niemożliwe, ale w sumie w Polsce też uwierzę w wszystko. Tak, to przecież ten sam mental. Nawet te fiolki przecież tutaj, nie? 89 rok. Jest ciul z radioaktywną puszką, ważne, że gaz jest. Nie wiem, gdzie są te czujki i czy one w ogóle są, czy to nie jest, żeby nas przestraszyć. Znajduję się teraz w auli tej uczelni. Szukamy zwierząt, które są w takiej formalinie. Mam nadzieję, że się uda nam je znaleźć. No jeśli nie, no to trudno, ale samo miejsce i tak jest dosyć ciekawe, przypałowe i samo to, że mamy odcinek z fazą. To, że tutaj też wszystko jest, widzicie? Na końcu są jakieś dwie roślinki. Tu wszystko już jest wyszone z tych sal. Najwięcej jest tam w piwnicach, więc tam pójdziemy zaraz do chłopaków, bo oni pewnie najwięcej tam widzą. Znowu, radioaktywna puszka. Ja się nie spodziewałem, że mi się dozymetr przyda w takim miejscu. Fiolki tym podobne.
ale nic zalanego nie ma. Wiesz co, na dobrej drodze jesteśmy. Mnie to... Kurde, znaleźliśmy puchy radioaktywne, to już jest dużo. Kyselina. Czytałem, że z kyseliny się robi formalinę, więc to są te butelki właśnie, w co zalewali te truposze, nie? Jaram się tym miejscem, ale nie mogę się doczekać, żeby już stąd wyjść. I tak jak wcześniej wam mówiłem, żeby nikt mnie nie zobaczył, bo jak ktoś zobaczy, to znaczy, że tego materiału nie użycie. A jak mnie nikt nie złapie, no to będziecie mogli zobaczyć dobry materiał. Republika, gazeta. Tylko nie widzę. 1996. No dobra, jestem trochę taki uwięziony tutaj, wiecie? Dopóki tam ludzie z tego zewnątrz nie wejdą do budynku, to ja ciągle muszę być po tej stronie, nie mogę zejść na dół. Mamy! Jest świńska stópka. O, sztos. O kurde, mamy dużo więcej. O, stary! Na spokojnie teraz, wiesz, popatrzmy sobie po tych fiołkach wszystkich. Fiołkach, nie? Fiolkach. Ten termometr jaki. To jest nówka sztuka wszystko. No ja powiem szczerze, że gdyby to było w Polsce, to by było dużo więcej takich jak wy. Który jesteś rocznik? No jest to starsze ode mnie o 3 lata. No. Widzisz te świniaczki? To są małe? To są płody, to są Ale to są zarodki całe? świniaków. No co ty gadasz? Tak. To są malutkie świniaczki. O mój Boże. Ty, ale ja myślałem, że to jakieś ucho czy coś. Nie. Wiesz, ja ten prosty chłopak jestem. Przyjechałem tam, gdzie powiedzieliście, że mam przyjechać. I co, żałujesz? Nie, ale nie pytałem was, o co chodzi. Zobacz, kyselina, jakbyśmy chcieli, to możemy, nie wiem, Konrada w tym zamoczyć, za 30 lat ktoś go znajdzie może. Nie, powiem ci szczerze, dostałbyś wyrok jak za człowieka. No, trochę szkoda. To prawda. Ale tu jest dużo fajnych rzeczy, ale zasady są takie, że nie wolno. Nie, nic, wszystko zostaje. Wszystko zostaje. O tym właśnie mówię, bo widzowie Urbex z historii o tym doskonale wiedzą, ale nie u mnie. Dlatego to wszystko zostaje, bo to pierwsze nie jest nasze, a po drugie, żeby inni też mogli się tak jarać jak my. Tutaj też bardzo chcielibyśmy podziękować kanałowi MK Urbex SK ze Słowacji kanał, który nam jakby podał namiary na tą miejscówę. Idę dalej w dół, żeby chłopaków znaleźć i może jeszcze do piwnicy z nimi wejdę. Ty, tak się podjaraliśmy, że nie zwracamy uwagi, czy są czujki. No jakby były, to by już ktoś czekał na nas, wiesz. Ważne teraz to, żeby materiał nagrać. Mnie to bardziej martwi te puszki radioaktywne. Ale wydaje mi się, że to jest puste. Przynajmniej te fiolki, co widzieliśmy, były puste. Może wiesz, to po jakiejś obróbce to dopiero będzie jakoś niebezpieczne. Ty, ja to się czuję, jakbyśmy w ogóle zaraz weszli do jakiegoś ziomeczka, który sobie tu badania robi, nie? No właśnie, troszeczkę mi to przypomina, wiesz co? Ostatnio moja żona niestety ma taką akcję, że ogląda ze mną horrory i wszystkie takie apokaliptyczne seriale. No moja nie lubi. No właśnie, moja lubi i ja tego nie lubię pod takim względem, ja już nie podróżuję tak jak kiedyś, ale gdybym podróżował, nie mógłbym. Bo wiesz, wyobraź sobie, że śpisz w namiocie stary, w jakiejś tak zwanej dupie i przypomina ci się jakaś scena z horroru. No. Ogólnie jest po tobie, psychicznie. Wiesz co, my przerabialiśmy czegoś takiego, nigdy się nie nakręcamy. Zobacz, to w ogóle są jakieś zarodki. To są te zarodki tych świniaków, nie? Jak były pozapładniane. Tu jest na klisze jakieś materiały. No ogólnie zajmując się czymś takim warto nie oglądać horroru, bo może się przypomnieć. Ja na przykład teraz oglądałem te wszystkie właśnie jakieś zombie i tym podobne i nie mówię, czuję adrenalinę, że on się wyskoczył. A wiesz co, najgorszy patent? Tak jest. Najgorszy patent jest jakiś po piwnicy, sobie wkręca, że ktoś ci w plecy patrzy. No bo stare plecy są zawsze najbardziej I ja zagrożone. tu to jakiś dyrektor chyba był. Wiesz, była seria, tu luksusowo jakoś było. Są te komórki, co te zdjęcia widzieliśmy, tych zarodków. A tutaj jest, wiesz co? Kalendarz 11. Tutaj się wywoływało zdjęcia. Mogę ci tak z ciekawostki powiedzieć, że No. mam taki sprzęt w domu i mam jeszcze papier i tak naprawdę chciałbym za kiedyś kupić aparat, żeby na kliszę. Bo mam cały sprzęcik i mam z harcerstwa zdjęcia, które wywoływałem jeszcze z ojcem
i wyglądają z lat 30., 40. Sztos. No, więc ogólnie taki sprzęt działa i można go kupić ogólnie wszędzie na Allegro uczciwie albo Elixie. No to dawaj teraz tłumacz, co tu się dzieje w ogóle, No, nie? ogólnie to tak, tu się daje taką kliszę, nie pamiętam już teraz, nie? Ale gdzieś tu się daje kliszę i naświetla papier, nie? Taki. Jak go naświetli, to wkładasz później do takiego badziewia, takiego plastiku i maczasz w jednym jakimś roztworze, drugim roztworze, jakiś utrwalacz i wieszasz na kamerce. Takie coś pamiętam, ale miałem wtedy 14-15 lat. No i to Jak to jest robiłem? sprzęt z naszych czasów, nie? Z czasów, jak my byliśmy takimi zarodkami jak na tych zdjęciach, nie? Nawet wcześniej. Nawet wcześniej. No, ale tak, jest to na pewno lepszy niż ja miałem. Powiem wam, że tak sobie rozkminiłem, co zrobić i co powiedzieć, jakby ktoś tu podjechał. I wpadłem na pomysł, że sobie pochylę fotel i po prostu leżę tak jakby w pół, co nie? I po prostu powiem, że jadę do domu, tylko mam długą trasę i źle się poczułem i idę spać. Ale czemu tu obok stoi samochód fazy? Powiem, że nie znam tego człowieka i nawet nie wiedziałem, że ma polskie rejestracje. Tu będę rżnął głupa, co nie? Radio schowałem pod tyłkiem, kamerę przykryłem czapką i tyle, co nie? I tak wiecie, niby, że śpię i po prostu sobie tu obserwuję. W lusterkach też widzę tył, także spoko. No takie taktyczne mam miejsce, nie powiem. Pa, jaki vibe. Fiacik, 98 rok. Nie da się bardziej zdjęcia z lat 90 mieć. To No. nawet szarość widać taką z tych 90. Popatrz, to są ci wszyscy ludzie, którzy być może teraz są tutaj... W formalinie. No właśnie. Ale zobacz też, jakby nie patrzeć, to są mózgi. To są ludzie... Tak, to nie my. No nie wiem. I to są mózgi i wiesz... Ale patrz, na przykład tutaj są jakieś próbki stare, ja na przykład tego nie dotykam, bo nie wiesz, czy to nie jest jakaś właśnie przyszła epidemia światowa. Nie dziwię się. Wiesz, o co chodzi, nie? Tak. Życie mnie już nie zdziwi. I za dużo filmów. Nie oglądajcie seriali. Pomijając, już mamy lodówkę i tu też jakieś fiolki, próbki, tego typu rzeczy. I w ogóle jaka to jest lodówka? To nagrzewało te zdjęcia No. i suszyło. Co to za lodówka? No po człowieku, porządna. Ja miałem taką. Też taką miałem, tylko ja w takiej lodówce trzymałem jajka, a to są próbki jakieś. Czekaj, słyszałem coś. I tu ci nie wkręcą, coś słyszę. Może tutaj przez radiko coś powiedzieć? No, krzyknij, bo bez kitu coś słyszałem. Piwnica się odzywa. Kondziu? Wiesz co? Mamy radioaktywne puszki, mamy formalinę, mamy zarodki, to ta piwnica to jest jakiś kosmos. Gdzie są te zarodki? Pokaż. Za tobą. Gdzie tu? Tu to po prawej, nie? Nie, my tu w piwnicy jesteśmy już wszyscy i jest wszystko okej. Mamy zarodki i... Nie, to nie ta piwnica, przepraszamy. Tak sobie bawiemy od jednej do drugiej. Tam byliście? Wiesz Nie, co, jeszcze ale nie. zastanów się. Właśnie, czy tu czujka nie może nie być? Dobra, ja widzę... Panie, dobrze, że tego nie otworzył, bo według mnie to jest płot. A, czyli tam to jest w ogóle Zerknij wyjście. się. Tak. To jest wyjście w ogóle stąd. Okej. Dawno nie przeżyłem takiej adrenalinki. No, a to jest dobra adrenalinka, człowiek się... Nie, Dobra, ale jeszcze wiesz, wyjdźmy stąd, nie? Na górze coś miałeś? Nie, puste pokoje, tylko tą aulę zwiedziłem. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak się na dół schodzi. Tam jest wciul puszek. Zrobiłem przebitki. Masz tu stópkę, jakbyś chciał. A jest tutaj z Kubą kontakt? On tam ogarnia? Stary, co tutaj się dzieje, ty? To jest puste, to jest puste. To jakieś w ogóle Natomiast już mocno postawić, co tego dotyka. fiolki. No wiesz, takie rzeczy, wiesz, po prostu muszę potem umyć ręce. To są takie zwykłe fiolki, widzisz? To jakimś nie wiem czym w sumie. No nie polecam, masz rację. Ale popatrz, na przykład Jestem głupi. tu są jakieś próbki. Na przykład. Tak. Właśnie tu. Tego możecie kojarzyć. Witam i pozdrawiam. Więcej na odcinku. Dobra, lecimy dalej. I tutaj są nawet obrazy, zobaczcie, tych wszystkich jakby komórek, które w przyszłości mogły być zwierzętami. Po prostu w mojej ocenie tu mogli badać, jakby to powiedzieć, pewnego rodzaju na przykład choroby, na przykład świń, no bo jak widać po próbówkach, więc to miejsce jest takie średnie, że tak powiem, nie? No tak. No. Żeby je Wiesz, to dotykać. jest Instytut Biotechnologii, więc może jakieś modyfikacji jedzenia, wzmacniania, no ciężko, możesz mieć rację, tym bardziej, że przy wejściu były puszki, który był znak radiacji, nie?
Dlatego ja nie dotykam niczego, a ty jesteś No narwany. i przez to nas hejtują. Dzięki, to przez tego pana mnie Nie, hejtujecie. dobrze, ale hejtujcie. Hejtujcie, tak. No, nikt nie jest doskonały. Stary, głupi. No. Ale to jest fajne właśnie, wiesz, ja powiem ci szczerze, że jesteście ludźmi, którzy sprawili, że ja w ogóle dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak Urbex. Jak gdzieś tam chodziłem kiedyś po pustostanach jako łepek, nie wiedziałem, że to ma nazwę. A już później jak byłem w takich miejscach, które powiedzmy zasługiwały na to, żeby się trochę wychylić i chociażby w Aleppo czy w innych miejscach, no to od razu jak chodziłem, to myślałem o was, nie? Nawet wspomniałeś kiedyś o nas. Pamiętam, Prawdopodobnie że właśnie w Aleppo albo w Mosulu. tak, pamiętam, że podjarałem się tym Bo to mocno. jest jedyny kanał urbexowy, który znam, bo powiedzmy, ja najczęściej oglądam historyczne, jak już oglądam. A z urbexowych no, znam jedynie was, być może mi się jeszcze jakieś inne przecięły, ale jesteście najbardziej znani. No. Bardzo nam posłodził. Aż ty tęczą będę żegał. Nie, no ale... Jak sytuacja? Możemy wybijać? Bo chcemy w przeciągu 5 minut się desantować. Dwóch. Halo, dobra, wyjdźmy dalej. Jest bezpiecznie, spokojnie. Drugi gotowy, można? Tak, okej, dawaj. Dobra, mogę cisnąć? Tak, ciśnij, dawaj, no. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonym instytucie, w którym no widzieliście naprawdę dużo. Można powiedzieć przez Urbex na fazie. Dzięki wielkie za to, że byłeś z nami. Piona, dzięki wielkie. Pamiętajcie o tym, aby wbić do tego pana na kanał. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. No. Kolejne marzenie spełnione. Urbex z tym Spoko było? panem. Nie, jeśli chodzi o mnie, to powrót do przeszłości. Bardzo mi się podobało. No i jestem dumny.